about you ready to go. Okay. Hello. Hello. I just finished sharing here and there. I still have to edit it on my page because for some kind of reason it doesn't allow me to type the description when I'm sharing because Facebook like Joys of technology, yes. witamy się bardzo, bardzo serdecznie ze Cześć. wszystkimi. It makes me so happy every time when you say something in Polish. Dziękuję. Hello Annelise, hello Karen Oppert, hello Handmade by Kane, hello Berta. Witamy, witamy. Okay, so today is going to be a follow-on from 2 weeks ago where we did it all in theory. We did color theory, so I've got my paint set up in the same triangle with the primaries and the 3 secondaries, and I am going to prepare a whole lot of pages for this book. So, okay, it doesn't fit on screen, but it's my art journal where I actually add pages to it. So I'm going to be preparing a whole lot of backgrounds, and then in future lives I will be using these backgrounds. So that's what we're up to today. Okej, więc dzisiaj będziemy kontynuować teorię koloru, którą zaczęliśmy na poprzednim spotkaniu. I dziś będziemy przygotowywać różne tła, podążając za teorią koloru. Ja jeszcze nie przygotowałam grafik, ponieważ razem ze Sztuką się wybraliśmy na małą wycieczkę i minimalnie mnie to rozproszyło, więc te grafiki pojawią się jutro. Będziemy rozmawiać o trójkącie, o którym była mowa ostatnim razem. I w opisie jest link do całej playlisty wszystkich naszych spotkań w ramach Sztuki ArtJournalingu, bo one się wszystkie tam ze sobą zazębiają. I dzisiaj Bela będzie przygotowywać wpisy do żurnala, który jest z papieru kraft, więc skleja do niego osobne karty i na tych kartach dzisiaj będziemy pracować z kolorem i jak widzicie są przygotowane mgiełki ze stamperii. Okay, I will be working with the mixed media, the aqua color, which is basically liquid acrylics. I've chosen to work with these today because they are transparent, meaning see-through. So if we work with dry layers, we will be able to see the build-up that we get. And of course, when we work wet, we will be able to see the combinations that we get. I będziemy dzisiaj się bawić kolorami aquacolor. Są to spreje akrylowe i są transparentne. To znaczy, że no nie są kryjące, czyli jeżeli będziemy suszyć pomiędzy, to można kolory warstwować, będą nam prześwitywać. Natomiast przed wysuszeniem będą się mieszać tak jak każde inne farby, czyli na mokro się mieszają, a na sucho się budują. I Bela nie będzie ich używać jako sprayów, tylko tak jakbyśmy używali farby. I zaczniemy od takich podstawowych kolorów. Ja Wam przypomnę, mamy taki trójkącik, o ile jeszcze go mamy w studiu, tak. Tutaj mamy trójkąt i przypominam, że na próbkach trójkąta dajemy nasze kolory niebieski, czerwony i żółty, nasze kolory podstawowe, natomiast na ściankach są kolory uzupełniające, które nam powstają z pomieszania tych barw i Bela będzie dużo używać tego trójkąta, myślę, dzisiaj, więc zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Okay, this red is really not red, it looks pink. So, but it will fit with that magenta pink concept. But it's, let me see. I'm gonna make it more red. I'm gonna stick some filament in.
Więc nasz czerwony nie jest wystarczająco czerwony, będzie go trzeba doczerwonować. I'm not happy. Yeah, it does say rosa. It does say rose pink, but this is as close to red as I've got, so I'm just gonna add a couple of couple of drops, she says, and then squirts half the bottle in. No więc, żeby doczerwienić ten czerwony, Belinda używa koloru carmine, który jest Very orange. Bardzo, bardzo ciekawym kolorem. Jest na pograniczu czerwieni i pomarańczowego, w zależności z czym go zostawimy, to on się minimalnie transformuje. Jak widzicie, po dodaniu do różowego zrobił takie czerwonawo-pomarańczowe błotko, ale jest szansa, że jest zbyt pomarańczowo teraz, ponieważ Bela powiedziała, dam jedną kropelkę, a pociekło troszkę więcej. Okay, no, I'm not happy with that. So we're gonna make some red. I am not If happy. you need red, then we mix carmine and crimson half and half, and that gives us a bloody red. I don't have crimson. I gave you all my colors. Okay, sorry about that. We're just going to have to get rid of it. So I'm just gonna... Okay, więc odsypamy sobie ten pomarańczowo-czerwony. Jak widzicie, Bela go przykłada do innej paletki, więc to mi sugeruje, że na pewno się nie zmarnuje. I understand that you will not waste it and you will do something with it later on. Of course not. Can't. We don't waste nothing. So we will put that on one side and we will just start again. Okay. With pink rosa. No, because I really want red. So I'm just going to use some real red. And I'm just going to dilute it with, and that doesn't want to come off. So apparently red, we're not supposed to have red tonight. So I will just make some... Ok, więc na czerwone wykorzystamy rozwodnioną farbę akrylową, żeby wszystkie produkty miały po prostu podobną konsystencję, wtedy się trochę łatwiej pracuje. Jak wszystkie są płynne albo wszystkie są w postaci takiej pasty, to łatwiej jest demonstrować. Right, I'm happier with that for the demonstration. It's not going to be quite as translucent as but the consistency will be similar. The consistency will be similar. So I have chosen, so this is warm red in the Allegro. I've chosen not to use this because this is a very opaque color, whereas the Vivace paint is a lot more translucent. So that is why I have opted for that paint. So it is important to actually know and understand your various paint product qualities so that you get the end result. Okay, więc farba, której Bela używa, to nie Allegro, tylko Vivace. To są Allegro są bardzo matowe i bardzo kryjące, natomiast Vivace będą bardziej transparentne i z minimalnym połyskiem. Teoretycznie jest to ten sam produkt, farba akrylowa, ale mają różne właściwości. A tutaj zależy nam też na tym, żeby jednak zachować te produkty transparentne, żeby było widać, jak one się budują i mieszają. Okay, and Anne, I quite agree with you. Anne is saying that I say 2 sentences and Olga translates into like 50 million, but I do know that Olga is giving a lot more product knowledge and information in Polish. So it's not quite as bad as it sounds, but I know exactly what you mean. Okay, so we are now going to play with these first 3. Come on, it's haunting me. Okay, whatever, let's move on. So just for fun, I'm going to kind of make a
a rainbow, as in I'm going to put the yellow down, I'm going to put the blue down, and I'm going to put the red down with overlaps so that you can see in theory what is going to happen. So I've got the yellow and I'm taking it further than I need. Więc Then I'm going to zaczynamy take od żółtego. Jedziemy taką tradycyjną tęczą i mieszamy na mokro i nakładamy kolor żółty poszedł dużo niżej niż powinien, żeby było to miejsce na mieszanie. Na niebieski, jak widzicie, Belinda wzięła inny pędzel, żeby na pewno nie wpadł nam żółty do niebieskiego i też wyciąga go trochę dalej niż powinien być. I na sam koniec pójdzie czerwony i zaraz jej powiem, żeby się podsunęła minimalnie wyżej. Could you scoot a little bit higher with the... Yes. I'm so busy playing. I forgot to look at where I was on my screen. Sorry. It's Okay. because of that hunting pink. It's on your way. Okay, so we have, and then where we overlap, you can see that it is not really giving us a pretty purple. It is giving a purple, but it's giving a very brown purple. Even if I come back with the blue and I try and play with it, it is not going to give you that pretty purple that we look for. Mamy pierwszą tęczę i tak jak omawialiśmy to na poprzednim spotkaniu, w tym miejscu, gdzie czerwony z niebieskim się zazębia, uzyskujemy fiolet. Ale nie jest to taki fiolet, jakiego oczekujemy, taki bardzo żwawy i radosny. To jest taki fiolet trochę wpadający w brąz, taki kolor ziemi. Jest to nadal fiolet, ale z tych podstawowych kolorów uzyskujemy nie bardzo intensywny biskupi, taki aż jarzący się, tylko właśnie taki przytłumiony, jak widzicie na ekranie. I dzisiaj będzie trochę czyszczenia biurka, ponieważ tutaj plamy na biurku też mogą nam zanieczyścić tło, jak się przeciągną troszeczkę za bardzo. So now let's get this back into view and this up there where I can actually see what I'm doing. I'm going to do the cyan, which is turquoise. And let's get that red out of there. This red is haunting me tonight. Go play somewhere else. It's you saying it's the same when you say French finds sentences for every two English. Yes, that's quite the thing. Okay. I przygotujemy sobie też drugą tęczę. Jest to tęcza bardziej kraftowa, czyli zamiast żółtego, the pink as pink. Zamiast żółtego, czerwonego i niebieskiego użyjemy cyjanu, magenty i żółci i w ramach cyjanu występuje turkus, w ramach magenty wystąpi różowy, natomiast żółty będzie żółtym. Okay, and and I for this just want to say that when I'm translating, I'm also adding info what was happening in the previous episode for those who didn't see anything. Okay, and I'm going to add some magenta to this pink because it's just too ballerina pink. And I can see I haven't used this for a while, so I'm going to get another squirt like I did with the red, so I'm just going to clean it. Okay. I do tego delikatnego różu dodajemy odrobinę... Exactly what I didn't want to happen. W momencie, w którym powiedziałam odrobinę, okazało się, że ta odrobina jest dość spora. Coś czuję, że nadchodzi pomarańczowo-różowa praca. I have a feeling that couple of your pages will be orange and pink. Cześć, Małgonia. Tonight, people didn't know that it's a comedy of errors. They didn't know what they were coming to.
Więc dzisiaj ewidentnie czerwienie nam nie sprzyjają, ale chodziło o to, żeby dodać tylko odrobinę tego intensywnego różowego, tak żeby ten delikatny róż nam się trochę zintensywnił. So while you are dealing with that, I can put the adverts for our classes. Please Um, distract the people. Słuchajcie, razem z Belą będziemy w listopadzie, w weekend przy okazji 11 listopada. Dokładne daty będą podane już jutro. Będziemy w Sztuce i będą się odbywać warsztaty. 2 projekty już były upublicznione, 2 z nich będą wrzucone dopiero jutro, ale dzisiaj Wam pokażę wszystkie filmiki, które mamy przygotowane. Zaczniemy od magicznej choinki, którą zrobiła Belinda. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. Okay, and we still Bela nadal walczy z farbami, więc drugi warsztat Belindy to będzie piernikowa kraina na kuli. Bardzo fajny projekt i mam nadzieję, że się tak ułoży, że mi się uda wziąć w nim udział. Okay. That's I'm calling it my gingerbread North Pole. I translated almost the same. I called it gingerbread land in the meaning of land, island. Once upon a time there was a land far, far away. This kind of land. Okay. Okay. We have So- magenta. Dobra. Mamy Lots of magenta. magenta. Chat. Annalisa is asking, what are you doing with all the leftover paint? There won't be much left over, I promise. Oh, you mean that I put over there? I'll find something to do with it, don't worry. Okay. I Okay. teraz będzie tak samo. Tęcza, wyciągamy żółty dalej niż 1/3 kartki, zazębimy go z cyjanem, czyli tutaj turkusem, a potem dodamy magentę i zobaczymy, jakie kolory uzyskamy pomiędzy. Okay, so we have turquoise. The green is already much brighter. Yes. Although this is quite a dirty turquoise, now we will get proper purple because we have a decent combo. Okay. I jak widzicie, sama wymiana odcieni, ponieważ to nadal jest niebieski i coś z rodziny czerwieni, zupełnie zmienia to, jaką tęczę uzyskujemy. Nasz fiolet jest taki właśnie bardzo, bardzo żywy, bardzo intensywny, bardzo, bardzo ładny i taki czysty fiolet. Zielony też jest o wiele bardziej
nasycony. I jak sobie porównacie tak obok siebie, widać znaczną różnicę między tą podstawową paletą barw, a ja to lubię nazywać kraftową paletą barw. Ok, więc teraz się ją suszymy dla porównania. I'm just drying it a little bit because the paper has saturated a lot. The color has gone through, so it's looking a lot darker and it's hard to see what you've already got. So I'm just blow drying it a little bit for you guys to see more realistic. In the meantime, I have more adverts. No, nothing. So here you can see the difference between the two. I'm trying to see if you get a better angle. So here you can see how brown the purple has gone with the red and the blue, and here you can see it's definitely more purple. I największą różnicę oczywiście widać w tym fioletowym obszarze, w tej dolnej części papieru, gdzie ten fiolet wygląda zupełnie inaczej i jest o wiele mniej przytłumiony. Okay, so now I'm going to try and clean the work surface, and for that I'm going to, because this is acrylic, this is already dry, and I'm going to use the stencil cleaner by Paint Art to clean my work surface. Ponieważ to jest farba akrylowa, no i było też suszenie na grzywnicą, więc tutaj ciężka praca fizyczna do usunięcia, więc żeby sobie ułatwić trochę zdanie, Bela używa czyścika do płynu do czyszczenia masek. Nadaje się też do czyszczenia różnych innych rzeczy, między innymi pędzli, ale do masek też się świetnie sprawdza i zobaczcie, jak szybciutko poszło. Okay, so what I now want to show you is the opposite colors. So opposite colors being, if we have our colors going like this, so blue and yellow together make green, red and yellow together make orange, and red and blue together make purple. I say in inverted commas because actually you now know you need to mix the magenta and the cyan to get a really decent purple. But we're going to now play with the opposite colors and see what we get. Okej, więc to były kolory podstawowe, a teraz pobawimy się z kolorami uzupełniającymi. I przypominamy, że kolory uzupełniające to są te, które otrzymujemy po pierwszym wymieszaniu, pierwszym zmieszaniu tych kolorów podstawowych, czyli nasze kolory uzupełniające to będzie pomarańczowy, zielony i fioletowy. Okay, so I'm going to start off by painting the yellow, and this yellow is incredibly intense. And this paper is super absorbent. And then I'm going to just pour some on here because I don't have enough. Tonight is one of those nights. Pour some on there because I don't have enough space for another palette. And this purple is far too pale. I zaczynamy od pomalowania na żółto i Belinda używa papieru akwarelowego, więc on pochłania dość dużo mgiełki i wychodzi nam dość intensywnie. Okay. We will play with a proper purple. Fioletowy okazał się zbyt delikatny. Right. And we will paint proper purple. Okej, i na fioletowy już tym razem na pewno skoczyła farba Allegro, więc musimy brać pod uwagę to, że będzie to kolor kryjący. So when we are working with wet paints and we work with the opposite colors, it's not something that I really went into last time, but when you work with the opposite colors, you will get brown. Why? Because when you mix red, yellow, and blue together, you get
brown. So when you mix the two opposite colors together, you will get brown, because what is in purple? In theory, it is your red and blue. And when you add yellow, it's the opposite color. So if you mix all those three together, you get brown. So therefore, if you mix those two together, you will get brown. And here you can see a glorious shade of brown. Glorious. Więc na poprzednim spotkaniu zaczęliśmy od tego, że właśnie mówiliśmy, że z połączenia wszystkich trzech barw podstawowych uzyskujemy brązowy. Więc jeżeli zmieszamy dwie dowolnie wybrane barwy uzupełniające, też uzyskamy brąz, ponieważ w fiolecie mamy czerwony i niebieski i jak dodajemy do tego żółty, no to już mamy wszystkie trzy barwy podstawowe zmieszane, czyli chcąc nie chcąc wyjdzie nam jakiś odcień brązu. Okay, so this particular color we do actually use intentionally. So if you were painting a picture, we would shade with this color. So when I say painting a picture, if you were painting, I don't know, a bowl of lemons, for example, bananas, traditionally people want to use black to darken a color. But you can use the opposite color to darken a color, because the party trick that I spoke about last week, if you add black together to yellow, it will go green. And also people tend to want to shade lemons and bananas with green. But the problem is if you add too much green to a lemon for shading, it will look like a lime, not a lemon. So the really nice way to shade an object is to use the opposite color, because you get really nice depth of shadow colors for those two. Ten brąz, który wyszedł nam pomiędzy żółtym i fioletem, jest jednym z najmniej pożądanych kolorów w przypadku tworzenia na przykład strony artjournalowej. Staramy się zrobić wszystko, żeby nie doszło do zmieszania tych kolorów, żeby nie uzyskać nic w tej strefie bardzo specyficznego brązu, ale wbrew pozorom jest to kolor, który jest bardzo użyteczny, ponieważ wykorzystujemy go do cieniowania wszelkich odcieni żółci. Tu Bela dała przykład malowania martwej natury z bananami na przykład. Jeżeli do naszego cieniowania, do naszego przyciemniania kolorów wykorzystamy czarny, no to z poprzedniego spotkania już wiemy, że czarny z żółtym da nam bardzo ciekawą zieleń. Więc żeby uniknąć uzyskiwania tej zieleni, tudzież takiego błota na pracy, wszelkiego rodzaju zielenie i żółcie właśnie warto jest cieniować takim mało okazałym brązem, bo on jest mało okazały tylko tak sam z siebie, a już potem się okazuje, że jest bardzo użyteczny. And it depends on your base color. So this orange is quite yellow, so I'm getting a very greeny brown where I'm overlapping. And I'm just going to tidy up. W przypadku mieszania barw ze sobą duże znaczenie ma też to, w którą stronę ta barwa się bardziej skłania. Mamy pomarańczowy i ten pomarańczowy jest taki bardzo, bardzo żółtawy, w związku z czym przy zmieszaniu tych dwóch kolorów uzyskujemy brąz, który jest bardzo w stronę zieleni. Ja w ogóle zapomniałam przetłumaczyć, bo Bela mówiła na początku, że dzisiaj sobie przygotowujemy tła, z którymi na kolejnych spotkaniach będziemy pracować. The last one I'm going to do is the red and the green, and again I'm going to use the Legos because they're just behaving themselves better than the sprays today.
I ostatnią kombinacją, na którą sobie teraz spojrzymy, będzie czerwony i zielony, czyli takie bardzo świąteczne połączenie. I Bela użyje farb Allegro ze względu na to, że wygląda na to, że Allegro dzisiaj bardziej chcą współpracować niż płynne kolory. That being said, I packed them away in my kit box, so I had to go get them out. Okay, Right. I will play more adverts. Got them. Oh. You can play your advert though. You haven't shown your project. I will show all of them at the end of the show again. I'm waiting for the drying moment. Oh, okay. So we're gonna start with the red. Hello, Crafty Mom. What's that? Andy's Belinda. Can I, to był spray do czyszczenia masek, już wysyłam linka. Okay, so it doesn't matter for this whether you use the liquid acrylics or the normal paints, because the the scientific fact of how you blend the colors will be the same. Okay. Can you repeat that, please? Sorry, I zoned out on looking for the link for the stencil cleaner. Okay, so somebody was asking, does it matter whether these are liquid acrylics or not? No, it doesn't, because the blending is still going to do the same. I've just switched to paint because it shows it better, because the liquid acrylics was soaking into the paper too much, and some of them I didn't have the right colors. Okay, so I did translate that. I mean, I inserted that earlier, but yeah. Więc było pytanie, czy to nadal są te płynne kolory, więc chwilowo się przełączyliśmy na farby Allegro, żeby nie wsiąkały tak szybko w papier, żeby właśnie można było zobaczyć to, jak się mieszają. Generalnie efekt będzie taki sam, ale teraz dzisiaj na potrzeby demonstracji, ponieważ te płynne kolory nie chciały współpracować, to przerzuciliśmy się na Allegro, czyli jedyną rzeczą, której nie możemy zobaczyć, jest to warstwowanie, bo są nieprzezroczyste. Yeah, it's just giving me a better blend. Because here where I combined both, you can see how streaky it is, whereas if I had used yellow Allegro here, it would have blended better. But it still gave me brown. So you can even combine different products, it doesn't matter, you will still get brown. 50 shades of brown. I tutaj oczywiście możemy zmieszać różne produkty, czyli na przykład czy to płynne liquid acrylic streamer, czy właśnie te spraye ze stamperii, czyli możemy zmieszać produkt, który jest transparentny z produktem, który jest kryjący. Efekt będzie podobny, tylko no wiadomo, że produkt kryjący będzie silniejszy, więc to trzeba wziąć pod uwagę przy wybieraniu proporcji. Okay, so now we're going to play Tim Holtz style. And we're going to build up layers. Okay, the cleaning spread, you know. Okay, right, you answered that question. So now we get to play on the mat. And for this, I'm going to go back to using the liquid colors, just because it does it better. But if it misbehaves, we will switch back to Allegro. So what I'm going to do, so now I've shown you what happens when you actually blend them. You will get brown. What happens if we put some color down on the mat, and I'm just going to put it sort of, it's kind of night I've been having. Let's not tempt fate too much. Okay, and I'm going to kind of, let's get some more brushes out. Oh, this one needs some of that brush cleaner.
And I'm just gonna sort of spread it around a little bit and let it bead up a little bit. And I'm even going to add some water to this so that it will spread. And what I'm going to do is I'm going to take my paper and I'm going to go splat. Więc teraz trochę inne podejście, bardziej artystycznie przypadkowe, czyli robimy plamę z żółtego. Dodajemy trochę wody, żeby minimalnie rozruszać nasz produkt i zbieramy go sobie na papier. Tak jakbyśmy stemplowali. Uzyskujemy bardzo fajne, naturalnie wyglądające plamy koloru w ten sposób. I pomiędzy kolorami oczywiście czyścimy sobie powierzchnię, żeby nam się za mocno nie wymieszały. And then we blow dry. Because acrylics are permanent when dry, they don't blend when you put a wet one on top of a dry one. Więc teraz sobie skorzystamy właśnie z tego, że kolory na mokro się mieszają, na sucho się warstwują, więc tą pierwszą warstwę szybciutko podsuszamy na grzywnicą, co sprawi, że produkt przestanie nam reagować. Czyli można wtedy kolory budować bez ryzyka, że nam się zmieszają i że właśnie wpadniemy w tą strefę brązu, ale pamiętajcie, że nadal minimalnie będzie ten brąz widoczny, ponieważ przezroczyste kolory tam, gdzie się będą na siebie nawarstwiać, też są szanse, że dadzą nam właśnie brązowy efekt. Hey Gabby, I see Gabby's in the house. And Nice Sue to see had you. birthday yesterday. Oh, happy birthday, Gabby. No, Sue had birthday Oh, Sue, yesterday. yes, Sue. Sorry, I thought you said she had, and I was like, how'd you know? Facebook told me that Sue had birthday because we are friends on Facebook. So this one time, Facebook worked well for me. Gabby, I don't know. Gabby, are you even on Facebook? No, I think she is not. She didn't mention anything. No, I only ever see her here on YouTube. It's nice to see her back here. I haven't been on for a while. So this time I'm making splats on purpose because I want more texture. I don't want to cover the whole thing so much. And while you were talking, I grabbed a second piece. These are all offcuts, and I'm just going to use these to make card backgrounds and so on. So waste not, want not. Okej, więc tak, teraz jeżeli chodzi o fiolet, to zamiast go wylać w ramach takiej jednej dużej plamy, to Bela zrobiła chlapnięcia, żeby uzyskać ciekawszą teksturę, ciekawszą fakturę koloru na powierzchni, bo jeżeli by była to taka znowu duża plama, to zakryłoby po prostu całość żółtego tła, więc tutaj już troszeczkę eksperymentujemy, żeby jak największa część tego, co nam się podoba, była widoczna. It is still soaking in and giving me kind of a brown, even though it is, so the yellow was dry. Where I have put the purple, it is still giving me kind of a brownish gray look. So I would because blame the paper. no, it's not the paper. It's because I've switched back to using the transparent inks. So let's see what happens if we clean that up and we put, so I'll just blot that. And So, nie na angielski, na polski tłumacz Olga. Okej, więc ponieważ wróciliśmy do płynnych kolorów, które bardzo głęboko wsiąkają w papier,
więc efekt nadal jest lekko brązowawy. Żeby coś z tym zrobić, żeby zaeksperymentować, pokazać inną wersję, zamiast tego fioletu, którego używaliśmy wcześniej, czyli zamiast psikadła ze stamperii użyjemy farby Allegro z drobiną wody, ponieważ one nie wsiąkają tak głęboko w papier, zostają na powierzchni, więc będzie lepiej widać kontrast pomiędzy kolorami. Okay, so you can see because it is not so liquid, it is opaque. You can't see through, so it is not making the brown. No i ponieważ ten kolor nam nie wsiąka, więc jak widzicie, brązowy się nie zrobił, kolory nam się zbudowały, czyli fioletowy zbudował się na żółtym i są to dwa osobne kolory, zamiast zmieszać się razem, chociaż właśnie przy wsiąkaniu w papier też to nie jest mieszanie się, ale przez to, że są przezroczyste, no to jest podobny wizualnie efekt. Okay, so now I'm going to play with the pretty colors. And what brush is this? This is yellow, so we will put some yellow down. Oh, Christiane is here as well. Yes, since the beginning. I didn't see because I'm not really watching the chat. Trying to be watching, but not really. Okay, so if we put down some yellow splatters and we put down some turquoise splatters. Okay, więc teraz wypróbujemy sobie tą paletę taką bardziej kraftową, czyli będziemy używać turkusu i magenty. And then of course we need the magenta splatters. So we will grab another pipette. I tym razem Bela nakłada farby w formie takich rozchlapnięć. Zakładam, że przygnieciemy je papierem i ładnie nam się transferują. Let's see what happens. Not much. The magenta was overwhelming, but at least we don't have mud. Więc jak widzicie, tutaj wcześniej miałyśmy rację, nie nakłamałyśmy, ponieważ w magencie mamy kolor kryjący, więc ewidentnie jest dominująca na tle. Wszystkie pozostałe kolory, które były z mgiełek, wsiąkły w papier i występują tutaj bardziej jako tło niż pierwszoplanowy kolor. Ewidentnie magenta po prostu przejęła wszystko. Aczkolwiek to jest bardzo belindowy kolor, więc nie wydaje mi się, żeby Belindzie przeszkadzał. Reading her comment by Kenne. Yes, and Lise, we used to chat a lot when it was locked down and we were all on every week or every second week, and I kind of feel like I've lost touch with a whole lot of people. So it's nice to be back every second week. Right, let's give this, okay, so I went splat that way, I think, or something. Let's turn it. No, I think I was, okay, so let's turn it and have a splat a different way. And again, dodaliśmy trochę wody i próbujemy jeszcze raz. Taka zabawa z kolorami i karteczkami papierowymi jest całkiem fajnym relaksem. I wszystkie te tła, które dzisiaj Bela przygotuje, na pewno doczekają się użycia w pracach. Okay, that one's not looking too bad.
Jak widzicie, po dodaniu wody uzyskujemy zupełnie inny efekt. Magenta już na pewno ten róż nie jest taki intensywny i nie gra nam pierwszy skrzypiec. Wszystkie kolory występują tak bardziej porówno na tym konkretnym tle. So I'm just going to give this, because there's quite a lot of color sitting there, I'm just going to give it a spray and see if I can get it to spread out. Yep. I'll blot it off and see what happens. Because that magenta... Jeżeli Wam też się zdarzy tak, że coś pójdzie zbyt intensywnie, to zanim nam farba wyschnie, można dodać wody i spróbować podnieść kolor. Z tym, że to nie zawsze się udaje. Czasami jest tak, że właśnie nam się wszystko rozmyje i ten kolor, który próbowaliśmy usunąć, stanie się jeszcze bardziej dominujący. So now I feel like it needs more turquoise. So I'm just going to add turquoise and go splat. Więc teraz wracamy do tego tła. Ewidentnie Beli coś z nim nie gra, więc postanowiła, że potrzebne jest więcej turkusu. I znowu na matę kraftową. Jeżeli nie macie maty kraftowej, to można sobie rozwinąć jakąś czy to matę silikonową, czy ofertówkę i pracować na kawałku plastiku. I ponownie nakładamy kolor i zbieramy papierem. Okay. Now I'm just going to finish off the colors that I have left in my palette here. So what have I got? I've got the reds, the blues. What is on this brush? Yellow. So we don't want to use that brush. And my water is one disgusting color. Could probably paint with this water. There's so much paint in here. Right. I teraz wykorzystamy wszystko to, co zostało na palecie, żeby właśnie przygotować tła. Takie tła sprawdzają się nie tylko w żurnalach. Bela też często wykorzystuje je przy robieniu kartek lub stron scrapbookingowych. Wszystko jest w podobnej stylistyce, to zawsze fajnie pasuje. Okay, that was the red brush. We will keep it for red. Okay, so that was blue, red, and this we will use for the magenta. Then we will just play with the last colors. Designing a paper pad as we speak. Yeah, well, it's the beginning of a couple of pages, so we're just playing and experimenting to see what's going to happen if. And big bear paw. Yes, it's a bit like those black splats that the psychologist used. Like, what do you see? Rorschach test. Yes. I always seem to be creating something along those lines. Okay, this time around, because this is watercolor paper, I don't want my colors to soak into the paper straight away, so I am going to spray it with some water first. Ponieważ papier nam tutaj absorbuje bardzo dużo koloru, więc tym razem Bela zaczyna od pryskania papieru wodą, żeby już coś było w tym papierze, żeby nie wciągnął aż tyle kolorów, żeby nie wyszło tak bardzo intensywnie. And that is, again, I'm off the screen. And that is really looking quite pretty, so I think I'm going to stop, except that corner obviously didn't get any water, so I'm going to just add some there. So, okay. I zobaczcie, że na takim zbliżonym papierze efekt jest zupełnie inny, kolory dużo mniej intensywnie właśnie wdzierają nam się w papier. Wszystko jest troszeczkę bardziej pod kontrolą. So I'm just blow drying this a bit so I can put it on my floor behind me.
Also, the colors will change as the paper absorbs it. So what you see when it's wet is not what you're going to get when it's dry. Weźcie pod uwagę, że kolory, zwłaszcza te, których używamy z dużą ilością wody, one się zmienią nam po wyschnięciu. W czasie wysychania część koloru zostaje zaabsorbowana przez papier. Tutaj akurat Bela na szybko je podsusza, żeby móc odsunąć wszystko na bok, ale żeby pozostałe się nie zniszczyły i żeby się nam te kolory nie mazały w nieskończoność. Zobaczcie, jakie fajne. Bardzo akwarelowy efekt właśnie kwitnących barw. I quite like that one. So we will play again with the red and so I'm using the back of my the cover of my aqua paper because it's the same paper, but it doesn't have the same texture. Where's my water spray? So I'm just using the smooth side, although it's still 300 GSM. And we will play with the red and blue and see what we get. Ok, więc tym razem będzie niebieski z czerwonym i wykorzystamy drugą stronę papieru, ponieważ jedna strona papieru akwarelowego zawsze jest gładsza. Więc tym razem będziemy pracować na tej gładszej stronie, ta, która ma teksturę. I like this so much, I'm just going to dry it right now and I will do that on a scrap piece of paper. Okej, jest zmiana planów. Jest zmiana planów, ponieważ to tło akurat się tak bardzo autorce podoba, że postanowiła je zatrzymać dokładnie tak jak jest, a z czerwonym się pobawimy na osobnym kawałku papieru i ja też muszę przyznać, że bardzo fajnie ten niebieski wyszedł. Look at that, it's so cool. I didn't want to mess with it. I know, it's so awesome. So I'm like, I'm not going to do anything to that. That's just a cool background. As is. Okay, so I have some scrap paper. So now we're going to do what I said I would do, which is the blue and the red. Blue brush. Starting again, doing what I did just now. Okej, więc jeszcze raz celujemy w niebieski z czerwonym, tym razem z przekonaniem, że ten czerwony dołączy. Oh my word, red is not my friend tonight. Right, let's make some fresh red because now the blue's gone in there. I teraz niebieski radośnie powędrował nam do czerwonego na palecie. Ewidentnie ten czerwony dzisiaj nie chce współpracować ani w różowej, ani w czystej formie. It's just not my friend. And now that's all soaked in. And whatever I add to it is not going to work. So we start again. Okej, So, więc everybody zaczniemy jeszcze raz. Uparcie chcemy zobaczyć, jak będzie wyglądać niebieski z czerwonym, więc pomimo, że czerwony nie chce współpracować i pierwsze niebieskie tło okazało się na tyle ładne, że zostaje, to ponownie czerwony z niebieskim. People often ask me, how do you know so much? Well, it's because I do exactly what I've been doing tonight. I play and I experiment and I try things and I realize what works for me, what doesn't work for me. So you have to do the same thing with your products that you have at home because they might not do the same as what mine are doing. And it's a game of just play and experiment. So now we're going to do the red. And I takie zabawy z kolorem właśnie prowadzą do tego, że się bardzo dużo uczymy na temat tego, które kolory lubimy, których nie, na temat tego, jak nasze produkty się zachowują i od czasu do czasu właśnie warto sobie usiąść z stosikiem papierków i na przykład ulubioną paletą kolorystyczną i zobaczyć, co by było, gdyby pomieszać albo powarstwować, albo
gdyby zestawić coś, co bardzo lubimy, z czymś, czego bardzo nie lubimy, bo w ten sposób możemy po pierwsze prawdopodobnie uzyskacie co najmniej kilka teł, które gdzieś tam fajnie będzie wykorzystać, a po drugie w ten sposób uczymy się najszybciej przez doświadczenie. Okay, so that's pretty much the end of tonight's experiment. I will try and get them back on screen. Now that they've dried, you can see them a little differently. Let's just do the pushback and clear nonsense. And try not to cover everything with the paint that is still lying around on my desk. Give me a second while I just... I będziemy zakończać dzisiejsze eksperymenty. Zaraz zobaczymy sobie wszystkie razem. Ja Was serdecznie zachęcam do przeprowadzenia własnych eksperymentów i jeżeli ktoś się pokusi, to w grupie klubu, czekajcie, już Wam wrzucam. Okay, so here is Link. we have on the side we have the turquoise and magenta, and on the side we have the red and blue. And you can just see that this one is slightly more dirty looking, and this one is definitely more pleasant looking. I teraz tak, mamy do porównania taką typową paletę, gdzie mamy niebieski z czerwienią i mamy tyjan z magentą i niewątpliwie te kolory takie właśnie bardziej kraftowe, lekko zmodyfikowane są przyjemniejsze dla oka i jesteśmy do nich bardziej przyzwyczajeni. Więc grupa się nazywa Polski Fan Klub Pentartu i Stamperii. Jak ktoś przygotuje jakieś eksperymenty, zachęcam do zapostowania i oznaczenia z małpką Belindy. Na pewno chętnie zobaczę wasze eksperymenty. Przed chwilą występowało niebieskie tło, które ma tą fajną teksturę, a teraz wracamy do tęczowych mieszanek. Mamy niebieski z pomarańczem, zieleń z czerwienią i fiolet z żółcią. I zobaczcie, że za każdym razem uzyskaliśmy brąz, ale za każdym razem jest to też inny odcień brązu. So here we can see where the opposite colors have blended, and then here we have the red, yellow, blue, and the magenta, turquoise, and yellow. So you can see the different color combinations. And then what I'm going to do next time is I will be working on top of these different backgrounds or using these different backgrounds in different ways. I might die cut them, I might stencil over them. We will see where these go. Więc na kolejnym spotkaniu będziemy się bawić z tymi tłami. Będą albo wykorzystane jako tło i Bela będzie pracować z nimi tak jak są, albo będą wykorzystane częściowo. Możliwe, że coś będzie maskowane. Więc jeżeli macie ochotę dołączyć do naszych art journalowych zabaw, to polecam przygotować sobie właśnie taki zestaw teł i wtedy od następnego spotkania możecie tworzyć razem z nami. So thank you for joining me and Olga tonight. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy Wam bardzo. Ja na sam koniec jeszcze puszczę Wam wszystkie 4 warsztaty z krótkim opisem, znaczy z krótką zapowiedzią. Zaczniemy jeszcze raz od prac Belindy, a potem będą 2 moje warsztaty. Ok, więc jeszcze raz świąteczna choinka. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree.
On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree.